Gdy za nami już wiele życiowych pór roku, a ścieżki, którymi wędrowaliśmy, wydeptały w nas pewną mądrość, zaczynamy rozumieć, że najcenniejsze dary serca przychodzą często bezszelestnie, jak pierwszy śnieg. Dziś wsłuchamy się właśnie w takie ciche szepty prawdziwej troski, które są jak balsam dla duszy dojrzałej. Pierwszy z tych sygnałów to pamięć o drobiazgach, tych z pozoru nieistotnych, które są jak ciche nuty w melodii Twojego życia. To nie jest pamięć o datach wykrzyczanych przez kalendarz, tych oficjalnych, które każdy może odhaczyć. Mówię o tych ulotnych szczegółach, które Ty sam czasem rzucasz na wiatr swoich opowieści, nie spodziewając się, że ktoś je pochwyci. Ktoś pamięta, że nie znosisz cynamonu, choć świat wokół pachnie nim co jesień, albo że ten stary, wysłużony fotel to Twój azyl, Twoja wyspa spokoju. Może to być wspomnienie imienia psa z Twojego dzieciństwa, albo tytuł książki, która kiedyś poruszyła Cię do głębi. To tak, jakby ta osoba była uważnym jubilerem Twojej duszy, dostrzegającym najmniejszy, unikalny szlif w diamencie Twojej osobowości, podczas gdy inni widzą tylko ogólny zarys. Taka pamięć jest jak ciepły promień słońca, który przebija się przez gęste listowie codzienności, by dotknąć właśnie Ciebie. Czujesz wtedy, że Twoja historia nie rozpływa się w anonimowości, jak kropla deszczu w oceanie, ale jest słyszana z głębokim zrozumieniem i chroniona z czułością, niczym cenna, rodzinna pamiątka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Drugi sygnał, równie cenny, to szczera, niezmącona radość z Twojego szczęścia, nawet tego najmniejszego, które dla świata może być niewidoczne. Wyobraź sobie dziecko, które z zapartym tchem pokazuje Ci swój rysunek, słońce z uśmiechniętą buzią i oczekuje tylko Twojego zachwytu. Podobnie ktoś, komu na Tobie zależy, będzie promieniał na wieść o Twoim małym sukcesie. Kiedy opowiadasz, że udało Ci się wyhodować tę upartą różę na balkonie, albo że po prostu miałeś dobry, spokojny dzień, w oczach tej osoby zapala się prawdziwe światełko. Nie ma tam ani grama cienia, tej gorzkiej nuty zazdrości czy porównania. Jest tylko czysta, przejrzysta radość, jak woda w górskim strumieniu. To tak, jakby Twoje szczęście było dla tej osoby najpiękniejszą muzyką, której słucha z otwartym sercem, pozwalając, by jej dźwięki wypełniły także ją. To rzadki dar, znaleźć kogoś, kto potrafi świętować Twoje małe zwycięstwa tak, jakby były jego własnymi, nie oczekując w zamian niczego poza Twoim uśmiechem. Trzeci z tych cichych znaków, który świadczy o głębokim zrozumieniu, to umiejętność dania Ci przestrzeni, jak otwartego nieba dla ptaka, przy jednoczesnym byciu niewidzialnym, ale pewnym oparciem. Każda dusza, niczym ogród, potrzebuje czasem chwili samotności, by w ciszy mogły zakwitnąć najdelikatniejsze kwiaty myśli i uczuć. Ktoś, kto prawdziwie o Ciebie dba, zrozumie to bez wielkich słów, jak ziemia rozumie potrzebę deszczu. Nie będzie szturmował bram Twojego wewnętrznego świata, gdy wyczuje, że pragniesz pobyć sam ze sobą. Pozwoli Ci odpłynąć na spokojne wody własnych refleksji, nie czując się odrzuconym czy urażonym. Ale jednocześnie będziesz podskórnie czuł Jego dyskretną obecność, jak ciepło ogniska płonącego w oddali w chłodną noc. Wiesz, że jest, że gdybyś potrzebował ogrzać zmarznięte dłonie czy serce, możesz tam podejść. To jest zaufanie utkane z najdelikatniejszych nici szacunku dla Twojej odrębności, dla Twoich granic, które są jak święte linie na mapie Twojej duszy. I czwarty sygnał, który jest jak cichy, stały rytm serca w relacji. Obecność w zwyczajności, w tych wszystkich niepozornych, codziennych chwilach, które są jak fundament domu. Wielkie, spektakularne gesty są jak komety na niebie. Olśniewają na moment i znikają. Prawdziwa troska natomiast mieszka w prozie życia, w powtarzalnych, ale pełnych znaczenia rytuałach. To ktoś, kto poda Ci kubek ciepłej herbaty dokładnie tak, jak lubisz, bez pytania, gdy widzi Twoje zmęczenie. Kto wysłucha Twoich narzekań na pogodę, czy bolące kolano z taką samą uwagą, jakbyś opowiadał najważniejszą historię. Kto po prostu jest obok, gdy składasz pranie czy czytasz gazetę, a jego milcząca obecność wypełnia dom spokojem, jak zapach świeżo pieczonego chleba. To nie są czyny, które zapisuje się w kronikach, ale to właśnie one, te małe, codzienne akty dobroci i zrozumienia,
Są jak solidne belki stropowe, na których opiera się cała konstrukcja zaufania i bliskości. Są dowodem na to, że troska nie jest przedstawieniem na specjalne okazje, ale stałym, cichym prądem płynącym w żyłach relacji. Te 4 sygnały, moi mili, to jak ciche drogowskazy ukryte w leśnej gęstwinie życia. Nie zawsze są oczywiste, nie krzyczą o swojej obecności, ale gdy nauczymy się je dostrzegać, prowadzą nas do polan pełnych ciepła i prawdziwej bliskości. Pielęgnowanie w sobie tej umiejętności patrzenia sercem jest jak dbanie o najcenniejszy ogród. Wymaga cierpliwości, uwagi i delikatności. Pamiętaj, że te relacje, w których odnajdujesz takie subtelne znaki troski, są jak kotwice w porcie życia, dają poczucie bezpieczeństwa, gdy wokół szaleją sztormy i pozwalają spokojnie cieszyć się słońcem, gdy morze jest łagodne. One nie tylko świadczą o tym, że ktoś o ciebie dba, ale także zapraszają ciebie, byś ty również stał się takim cichym darem dla innych, bo troska, jak echo, wraca pomnożona, tworząc wokół nas kręgi ciepła i światła, które rozjaśniają nie tylko naszą jesień życia, ale i świat wokół. Dbaj o te skarby i pozwól, by twoje serce zawsze było otwarte na ich cichą, piękną melodię.